Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj mam dla was same dobre wieści. Oczywiście zaraz przejdę do tytułowego tematu i do wielu innych kolejnych tematów, bo jest to kolejny odcinek Koku, ale chcę te początkowe sekundy wykorzystać na przekazanie wam dobrej nowiny, najlepszej chyba dla fanów Naruto, bo oficjalnie mogę ogłosić, nie wiem czy czytacie gazety, czy przeglądacie największe portale z newsami na świecie, ale mam zamiar zacząć Naruto. W końcu. Żartuję. Nikt o tym nie pisał. To nie jest aż tak istotne, ale wiem, że wodziłem was za nos przez ostatnie miesiące i mówiłem, że zacznę oglądać Naruto jak mi się zachce. Chyba to słoneczko za oknem sprawiło, że hormony moje zaczęły buzować, humor zaczął mi się poprawiać, więc w sobotę o 17:00 na live'ie na Kiku, kik.com bodajże, to nie jest TV, kob, tutaj macie link adachowy. Adacho było zajęte, dokładnie to samo miejsce, gdzie oglądaliśmy Bleacha, a więc w sobotę o 17:00 widzimy się i oglądamy Naruto. Druga rzecz, w niedzielę, już nie na Kiku, tylko na YouTubie, prawdopodobnie około godziny 21:30, 22:00 spotykamy się na live'ie i teraz jest to już bardzo ważny live, ponieważ Dragon Ball Super Games, a w zasadzie chyba tam nawet nie ma super w nazwie, Dragon Ball Games Battle Hour, czyli coroczne wydarzenie, głównie poświęcone grom Dragon Ballowym i odnośnie gier Dragon Ballowych, m.in. Age 1000, czyli ten nowy projekt, który wiemy, że jest z Xenoversem 3 tak naprawdę, bo przeciek miał miejsce, jeśli śledzicie moją kartę posty, to o tym wiecie. Odnośnie tego oczywiście będzie bardzo dużo informacji, ale na samym początku będzie specjalny panel tyczący się Dragon Ball Super Beerus, czyli remake'u Dragon Balla Super, który będzie miał premierę jesienią tego roku. Podejrzewam, że będziemy mieli dokładną datę premiery, ewentualnie konkretny miesiąc, w najgorszym wypadku. Być może dowiemy się czegoś więcej, także w skrócie mówiąc, ogłoszenia Dragon Ballowe. Live z ogłoszeń Dragon Ballowych, jeszcze raz mówię, niedziela, czyli dzień po Naruto. Ten weekend mamy dość intensywny, ale późny wieczór, 21:30, 22:00. Jeszcze zobaczę, to na pewno będzie streamowane na YouTubie, na oficjalnym kanale Games Battle Hour. Z tego co pamiętam, to panel ten pierwszy, który nas interesuje, zaczyna się 22:15 czasu polskiego, ale nie jestem teraz do końca pewien, więc po prostu śledźcie kanał. Na pewno będzie zapowiedź na moim kanale, więc zostawcie suba, żeby nie przegapić niczego, ok? I ostatnie ogłoszenie na start. Coś dla fanów kart. O, nawet zrymowałem. To niech będzie, że zrymowałem. Nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby nie zrobić wam małej zapowiedzi, więc na moim kanale ostatnio pojawiły się, dzięki Sebastianowi, którego serdecznie pozdrawiam, 2 openingi kart, japońskich kart Super Dragon Ball Heroes i też Dragon Ball Divers, w zasadzie Super Divers, które zastąpiło Heroes. Tak się składa, że na moim kanale niedługo pojawią się 3 kolejne openingi. To będzie pierwszy, czyli limitowany manga booster Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Tak się składa, że te karty otwierałem w wersji cyfrowej. Drugi opening to będzie manga booster secik drugi. To są dość rozchwytywane rzeczy ze względu na to, że w środku mogą być karty kosztujące parę tysięcy złotych, także będziemy na nie polować. Trzeci opening to będzie najnowszy set do Fusion World, set 9. Karcianka, którą też otwieram w wersji cyfrowej, ale nie w wersji cyfrowej tym razem, tylko w wersji fizycznej. Będzie polowańsko na drogie trafy, bo tam, tak jak mówię, można trafić drogie rzeczy. I te 3 akcje będą się wiązać z czymś też dla was. Ale póki co nie zdradzam szczegółów. Niedługo to wszystko się pojawi na moim kanale. Ja przechodzę do... Mógłbym już przejść do tematu, ale jeszcze chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. W YouTube Studio, jak macie, w zasadzie, no nie wiem czy wiecie, jak się wrzuca filmy, to tam ma się wiele różnych zakładek. Tak naprawdę kiedyś to były może 2 zakładki, czy w ogóle nie było żadnych zakładek. Były po prostu filmy, komentarze i może jakieś ustawienia. Teraz jest tego dość dużo i jedną z zakładek, które się pojawiły właśnie ze względu chyba na to, że sztuczna inteligencja przejmuje internet, tak jak kiedyś pisało się Polacy przejmują ten filmik, tak teraz sztuczna inteligencja przejmuje nie tylko filmik, tylko w ogóle cały internet. Mam możliwość zainspirowania się tym, co sztuczna inteligencja podpowiada mi na podstawie filmów albo komentarzy na moim kanale, albo rzeczy, o których mówię, nie wiem, być może to jest kwestia też tego, że jak dodaję napisy do filmów, to oni też analizują to, co ja mówię na filmach i na bazie tego dają mi propozycje, zresztą sami zobaczcie, chciałem po prostu się z wami tym podzielić, bo uważam, że okej, są tam może
jest tam czasem może coś fajnego, ale nie chcę się inspirować czymś, co podpowiada mi komputer, więc wszedłem tam pierwszy raz w życiu i dość się zdziwiłem, jak okazało się, że jednym z pomysłów jest budowanie nowego studio, dlaczego nadal nie mam drzwi i drama związana z IKEA. Dzięki YouTube, że przypomniałeś mi, że IKEA zrobiła mnie na 2000. W zasadzie powinienem, że jestem stratny 2000 za montaż kuchni, która była montowana rok. Okej, zapomniałem już złożyć skargę. Sprawa się przedawniła. Dlaczego fani Naruto powinni zagrać w Dokkan Battle i zacząć czytać mangę One Piece? Fani Naruto, po prostu porzućcie to pieprzone Naruto i zacznijcie grać w Dragon Balla i oglądać One Piece. No prosta sprawa. Ja jeszcze nie jestem fanem Naruto, mam nadzieję, że w sobotę zacznę być. No i teraz chyba mój faworyt, zwłaszcza ta miniaturka jest dobra. Porównywanie kultowego Dragon Ballowego ulicznego jedzenia do nowoczesnych standardów polskiego kebaba. To jest kurwa, to jest materiał na specjal na 60 000 widzów. Chociaż biorąc pod uwagę, że mój kanał, jeśli chodzi o liczbę widzów, stoi ostatnio, to myślę, że nawet 57 nie będziemy w stanie dobić, ale okej, niech będzie. Liczba subskrypcji na kanale tak naprawdę nie jest do niczego potrzebna. Przechodzę do waszych komentarzy. W końcu. Myślę, że to może być tytułowy, jeszcze nie wiem, czy to będzie tytułowy temat, ale podoba mi się to pytanie, także możliwe, że wam trochę zrekompensuję te wstępne ogłoszenia parafialne i zrobimy tutaj tytułowy temat od samego początku. Adrian Wiejak, wesołych świąt. Po świętach już, ale wesołych świąt. Wesołego Alleluja. Mam takie pytanko. Ile trwają dni poszczególne sagi? Na przykład saga Buu trwa dla mnie 2 dni. Nie tylko dla ciebie, w ogóle trwa 2 dni. Zaraz wam przedstawię, z czym to się je. Choć oczywiście mogę się mylić. Chciałbym, żebyś się wypowiedział na ten temat. Robisz niesamowitą robotę, oby tak dalej. Miłego dnia i dużo zdrówka życzę. Bardzo dziękuję za życzenia i za miłe słowa. Tak się składa, że ten temat spodobał mi się na tyle, że postanowiłem trochę głębiej poszperać i... Uwaga! Zaraz się dowiecie, ile dni w uniwersum trwają wszystkie poszczególne sagi w Dragon Ballu. Jak myślicie? Jestem ciekaw, czy będziecie w stanie powiedzieć z pamięci. Zachęcam was do tego, żebyście teraz napisali w komentarzu, która saga według was jest najkrótsza w uniwersum, a która jest najdłuższa. Dam wam 3 sekundy, chociaż w zasadzie nie muszę wam dawać czasu, bo możecie zastopować film. Dałem wam już więcej niż 3 sekundy. Chronologicznie od samego początku chcę tylko dodać, że posiłkowałem się źródłami, które są oficjalnymi wydaniami, chociażby Chouzenshu albo Daizenshu, przewodniki, encyklopedie Dragon Ballowe. No i na tej podstawie, oczywiście też troszeczkę szacując, bo nie zawsze to jest tak, że jest powiedziane, że minęło tyle i tyle, tylko czasem kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka dni, tak czy inaczej. Pilaf, saga Pilafa trwa około 9 dni, poszukiwanie smoczych kul mniej więcej tyle zajmuje, dość zabawne, że informacja, którą znalazłem, to to, że spotkanie Goku i Bulmy, czyli sam początek Dragon Balla, to jest 1 września. 1 września, czyli szkoła, do której Bulma powinna iść 1 września. Chociaż czy na zachodzie, albo na wschodzie w sumie, w Japonii, 1 września to też jest początek szkoły? Chyba tak, nie? Nie wiem w sumie. Nigdy nie chodziłem do szkoły na zachodzie. Czy tam też się szkoła zaczyna 1 września? No nieważne, tak czy siak 9 dni. 21 Tenkaichi Budokai, oczywiście sam turniej trwa 1 dzień, ale pamiętajcie, że Goku trenował razem z Kryllanem pod okiem Roshiego przez 7 miesięcy. Więc wiadomo, ta saga zaczęła się już wcześniej, a więc 7 miesięcy 21 Tenkaichi Budokai. Saga Armii Czerwonej Wstęgi trwa około 5 dni, z czego 3 dni to jest latanie za tą wodą u Karina. No i potem przed 22 Tenkaichi Budokai mamy 3 lata przerwy, więc ja tych lat przerwy nie zaliczam ani do sagi Czerwonej Wstęgi, ani do sagi 22 Tenkaichi Budokai, bo to nie byłoby do końca sprawiedliwe. Tak jakby powiedzieć, że 7 lat po sadze Cella zaliczamy do sagi Cella, albo zaliczamy do sagi Buu. No to nie była ani saga Cella, ani saga Buu, więc tutaj też nie zaliczam tych 3 lat przerwy przed 22 Tenkaichi Budokai, więc patrząc na wersję mangową, w której dzieje się wszystko jednego dnia, 22 Tenkaichi Budokai, cała ta saga jest zakończona praktycznie jednego dnia. W anime mieliśmy też sytuację pokroju tego skrzydlatego Jilenia i wiadomo, że to działo się gdzieś tam w nocy i kilka mieliśmy przygód, które Goku, powiedzmy, przeżywał przed 22 Tenkaichi Budokai, więc jeśli mielibyśmy faktycznie uznać, że i w wersji animowanej, i w wersji mangowej ta saga ma być najkrótsza, no to w wersji mangowej tak, to będzie 1 dzień, ale w wersji animowanej ten Shinhana i Chaozu poznaliśmy wcześniej, więc można powiedzieć, że jeśli to dokoptujemy do tej sagi, no to ona trwała po prostu dłużej. W przypadku sagi Piccolo Daimao są to 2 dni. Można to łatwo poznać, bo
Tenkaichi Budokai miało miejsce 7 maja, podczas kiedy Piccolo ogłasza dzień 9 maja dniem przejęcia przez niego tronu. Więc wiemy, że nominalnie Dzień Goku, czyli właśnie 9 maja, jest dzisiaj też obchodzony w Japonii. Generalnie to jest takie Dragon Ballowe małe święto, 9 maja. Dlatego też zabawne, że Piccolo chciał ten konkretnie dzień przejąć. Nie ze względu na to, że to był Dzień Goku, ale po prostu tak to wyszło, tak jest napisana historia. Tak czy inaczej ta saga trwała 2 dni. No i jeśli chodzi o sagę Piccolo Juniora, to tutaj oczywiście można byłoby powiedzieć, że turniej znowu trwał 1 dzień, no bo Tenkaichi Budokai po prostu trwa 1 dzień, ale my Piccolo Juniora można powiedzieć, że poznaliśmy jeszcze 3 lata wcześniej, kiedy on się wykluł, więc raczej bym tutaj skłonny był powiedzieć, że saga Piccolo Juniora zaczęła się w momencie wyplucia jaja i te 3 lata no trochę się tutaj zaliczają. To nie jest tak, że te 3 lata to się nic nie działo i nie wiadomo było o co chodzi. To były 3 lata w oczekiwaniu na Piccolo Daimao, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Goku też widzieliśmy jak rozpoczynał swój trening w Pałacu Kamiego. Jeśli chodzi o sagę Saiyan, od momentu przylotu Raditza do walki na ziemi z Nappą i Vegetą minęło około 11 miesięcy. Oczywiście Saiyanie mieli przylecieć po roku, ale jak się okazało przylecieli około miesiąca wcześniej, więc mamy tutaj 11 miesięcy jeśli chodzi o tę historię. W przypadku sagi Namek tak naprawdę sam początek i przylot na Namek trwał najwięcej, bo mamy oczywiście sceny w szpitalu, gdzie Goku też leżał. Bulma i Krillin z Gohanem lecieli na Namek przez miesiąc. Goku potem praktycznie tego dnia, kiedy oni przylecieli, też wyleciał. Jeśli liczymy to w taki sposób, to można powiedzieć, że dodatkowe 6 dni do tego dokładamy, bo Goku leciał 6 dni na Namek. Co ciekawe, jeśli wierzyć tym oficjalnym przewodnikom, finał cały sagi Namek, czyli od momentu przylotu Goku przez oddział Ginyu, przez walkę z Freezą, przez Super Saiyanina i tak dalej, wybuch Namek, to był 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. To wszystko działo się jednego dnia, ale tak jak mówię, saga Namek też polegała na tym, że oni lecą na planetę, więc wiadomo, że to trwało ponad miesiąc. No i jeśli liczymy sagę androidów od przylotu Trunksa, a raczej wypadałoby tak liczyć, bo Trunks ostrzega o androidach i już wtedy wiemy, z czym to się je, no to mamy 3 lata oczekiwania na androidy, potem 10 dni od momentu, kiedy Goku poczuł symptomy wirusa, choroby serca w zasadzie, do momentu wyleczenia, jeśli bazujemy tutaj na słowach Trunksa. Vegeta i Goku byli w komnacie ducha i czasu osobno, więc do tego też trzeba doliczyć 2 dni i po ich wyjściu, albo mniej więcej w okolicach ich wyjścia, Cell ogłosił Cell Games 10 dni później. Także mamy tutaj 3 lata, 10 dni, tu 10 dni, dość długa saga. Potem mamy 7 lat, o których wspominałem. Jeśli chodzi o sagę szkolną Gohana, no to jest mniej więcej miesiąc i oczywiście można byłoby powiedzieć, że sama saga Buu, czyli 25. Tenkaichi Budokai walka z Buu, to są 2 dni. Ale no mimo wszystko cała saga zaczyna się Gohanem w szkole, więc trudno tutaj nie doliczać tego miesiąca, zwłaszcza jeśli mówimy o całej historii, a nie o konkretnie jednym arku, bo jest ark szkolny, ark 25, bla 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 i tak dalej. Jeśli dzielimy to na arki, no to wiadomo, że to będzie krótsze. Tak czy inaczej, idziemy dalej. Chronologicznie jest jeszcze Daima, która trwa mniej więcej tydzień, tam najwięcej czasu zeszło na jakieś latanie statkami. Kto by się domyślił? Saga Birusa dzieje się 18 sierpnia, w urodziny Bulmy. Birus budzi się, spotyka Goku na planecie północnego Kaio, leci na ziemię, tam Goku znowu spotyka Birusa, przechodzi rytuał, walczy, Birus odlatuje. Wszystko dzieje się jednego dnia. Jeśli chodzi o Resurrection of F, to Frieza oczywiście trenował 4 miesiące od momentu wskrzeszenia. Od momentu wskrzeszenia do pojawienia się na ziemi minęło pół roku, więc wiadomo, walka też miała miejsce jednego dnia, ale sama saga rozpoczęła się pół roku wcześniej. Jeśli chodzi o sagę Szampy, to tutaj trudno stwierdzić, jak długo od momentu ogłoszenia turnieju minęło do samego turnieju, ale Goku i Vegeta spędzili 3 dni w komnacie ducha i czasu, więc można powiedzieć, że saga trwała przynajmniej 3 dni. No nie? W przypadku sagi Zamasu trudno konkretnie to określić, bo mieliśmy na pewno sporo tych podróży między jednym a drugim światem. W mandze mieliśmy też te nocne posiadówki, więc to jest sugestia, że przynajmniej kilka dni minęło. Goku trenował Mafubę też przynajmniej przez kilka dni, no i Vegeta trenował w komnacie ducha i czasu, ale nie pełny rok, więc na pewno trwało to więcej niż 1 dzień, ale trudno określić jest to, jak długo to trwało konkretnie. Po prostu wiemy, że to raczej było kilka dni. Jeśli chodzi o turniej mocy, to jest prosta piłka, 2 razy 48 godzin przygotowania do turnieju i sam turniej trwał 48 minut, więc nieco ponad 2 doby. Chociaż
bardzo kusi mnie, żeby tę sagę przetrwania wszechświatów oddzielić od samego turnieju mocy, bo wtedy by się okazało, że sam turniej mocy to jest praktycznie jakaś godzina. Wiadomo, jeszcze było przedstawienie zasad na samym początku, turniej nie skończył się poprzez skończenie czasu, chociaż zostało tam powiedzmy 30 sekund do końca czy ileś. No i na samym końcu mieliśmy to podsumowanie, wypowiedzenie życzenia, więc można powiedzieć, że sam turniej mocy to była jakaś godzina. Jeśli chodzi o Moro, mieliśmy akcję początkową, mieliśmy walkę na Namek, potem 3 dni Goku odpoczywał razem z Vegetą na nowej Namek, mieliśmy tydzień lotu Vegety na Yardrat, 2 miesiące między walkami na Ziemi, więc na pewno to było ponad 2 miesiące, ani to nie jest najdłuższa, ani najkrótsza saga. Jeśli chodzi o sagę Granoli, to ta już jest trochę dłuższa, ze względu na to, że saga Granoli tak naprawdę rozpoczyna się w momencie zakończenia sagi Moro. I dopiero jakiś czas później, kilka miesięcy później, Granola przejmuje OG-73 i wypowiada życzenie i jeszcze kilka tygodni czeka na spotkanie z Vegetą i Goku, którzy też muszą przelecieć na planetę Serial. Reszta oczywiście dzieje się już jednego dnia, jeśli chodzi o walkę, ale tutaj to jest jeden z tych przykładów, kiedy nie możemy określić konkretnie, kiedy to się zaczęło i kiedy to się zakończyło, bo mamy po prostu... Narrator nam mówi, kilka miesięcy minęło, jakiś czas później, parę tygodni później. I to pytanie mi się spodobało też ze względu na to, że dosłownie... Nie mówiłem wam tego jeszcze, ale pewnie już niektórzy z was wiedzą, bo oglądali, bo dla wspierających póki co to jest wrzucone, ale za kilka dni na moim kanale pojawi się skrót sagi Super Hero, mangowej sagi Super Hero, czyli na początku prequel do prequela, prequel, właściwa saga Super Hero z tymi zmianami, które miała w środku i też ten epilog, czyli walki na planecie Birusa. Rozbudowane podsumowanie mangowej sagi Super Hero, tej całej właśnie sagi, a nie samego arku. I jak robiłem ten film, to uświadomiłem sobie, że ta saga naprawdę jest bardzo rozciągnięta w czasie, jeśli bierzemy pod uwagę wszystko, bo mamy 104 rozdział, gdzie Trunks poznaje Klingoda, potem jakiś czas później mamy tę sagę prequelową, Hedo jest w więzieniu 3 miesiące, 6 miesięcy później Gammy się pojawiają, walka oczywiście z Celem Maxem trwa i jeszcze jakiś czas później mamy walki na planecie Birusa, no bo Gohan ma już opanowaną bestię w miarę, więc jest to na pewno ponad 9 miesięcy grubo, powiedziałbym, że około roku, chociaż oczywiście wiadomo, że to bazuje na dwóch dużych timeskipach, 3 miesiące i 6 miesięcy. Jeśli chodzi o Dragon Balla GT, saga Czarnych Kul, w zasadzie czarnogwiezdnych, smoczych kul, to jest około 9 miesięcy, saga Baby'ego to jest kilka dni maksymalnie, saga Super 17 to jest 1 dzień, chociaż między Babym a 17 jeszcze była ta kwestia oczekiwania na wybuch Ziemi, a potem odrodzenie Ziemi, nie wiem jak chcecie to, raczej bym to do Baby'ego tutaj ewentualnie dorzucił, no i saga Smoków to też jest kilka dni, więc wygląda na to, że jeśli bierzemy pod uwagę faktycznie 3 lata treningu przed przylotem androidów, to saga androidów i Cella jest najdłuższa, właśnie ze względu na ten timeskip, chociaż gdybym miał ominąć te 3 lata treningu, saga Namek jest też dosyć długa, bo oczywiście mamy tutaj podróż, która trwa miesiąc, ale to nie jest tak, że w trakcie tego miesiąca nic nie widzimy. Albo że mamy po prostu informację miesiąc później, tylko widzimy faktycznie podróż Goku też, ale wcześniej Bulmy, Krillana i Gohana. Super Hero też jest długie, chociaż tam, tak jak mówię, 2 duże timeskipy. No i najkrótsze, 22 Tenkeichi Budokai, chyba że bierzemy pod uwagę anime, Beerus i ewentualnie Super 17. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest jakkolwiek satysfakcjonująca. Idziemy dalej. MR7S. Cześć Adacho, mam takie małe przemyślenia odnośnie Androida 17. Mówiłeś, że zginął od ataku Super Buu, bo był na tyle słaby, że nie uniknął pocisku, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że to android i nie można wyczuć jego ki. Mi się wydaje, że mógł uniknąć ataku i Buu po prostu go nie wyczuł, ale nie przeżył wybuchu Ziemi. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dziękuję. Cieszę się, że dochodzimy do konkluzji praktycznie tej samej, że tak czy inaczej Android 17 zginął. Albo od ataku Super Buu, albo od zniszczenia Ziemi. Ja mimo wszystko nadal uważam, że to był atak Super Buu, chociaż nie rozumiem dlaczego. Chociaż atak Super Buu było widać na kartach mangi, że jest samonaprowadzalnym pociskiem, a w zasadzie wieloma pociskami ki, które podążają za ludźmi, czyli w domyśle za energią życiową. Z drugiej strony, jeśli faktycznie Buu był w stanie w ten sposób namierzać ludzi, to w jaki sposób namierzył androida, którego zgodnie z tym, co napisałeś, i z tym się zgadzam, ki nie można wyczuć. Ale na kartach mangi scena, a w zasadzie następstwo tego ataku Super Buu, to jest pokazanie postaci, które przeżyły. Ten Shinhana i Chaozu
nie ma praktycznie żadnego wpływu na historię, więc no okej, był ten Shinhanem, który się chwilę później pojawił i Herkules też przeżył ten atak ze względu na to, że Buu po prostu oszczędził Herkulesa. Gdyby tam jeszcze Android 17 przeżył, to można byłoby powiedzieć, że przeżył też Android 8. Że być może przeżyły jeszcze jakieś inne postacie, które nie mogły być namierzone przez Super Buu. Potem podczas Genkidamy widzimy wiele różnych postaci, znanych nam oczywiście, które podnoszą ręce i oddają swoją energię. I tam widzimy 17, Upę, Borę, wspomnianego 8, Suno i wydaje mi się, że jest to pokazane w taki sposób, że są to postacie, które zostały wskrzeszone. Dopowiadam sobie, bo to nie jest jakby powiedziane wprost. To jest mój headcanon, nie musicie się z tym zgadzać, ale mówię wam w co wierzę, żeby mi było wygodniej, żeby mi się lepiej spało. To jest trochę paradoksalna sytuacja, bo moim zdaniem to jednocześnie ma sens i nie ma sensu. Dlaczego 17 został zabity, skoro Buu nie mógł wykryć jego ki, ale z drugiej strony dlaczego nie miałby być zabity, skoro Buu prawdopodobnie bez problemu by sobie z nim poradził. Chociaż, jeśli by sobie z nim poradził, to dlaczego nie poradził sobie z Chaozu i ten Shinhanem? Czy oni byli aż tak silniejsi od 17 w tamtym momencie? Myślę, że to jest jedna z takich potencjalnych dziur fabularnych, a może nawet w ogóle dziur fabularnych, bo jeśli zakładamy, że Buu faktycznie namierzał ki, to jakim cudem namierzył też androidy? Tak czy inaczej dochodzimy do tej samej konkluzji, że oni prędzej czy później zginęli. Jeśli nie w tym momencie, to przez wybuch Ziemi autorstwa Kid Buu. Mietek od anime. Pytanie do Goku. Czy Kaioshini dzięki takiemu życzeniu jak Granoli mogliby się stać silniejsi od aniołów? Przecież oni są nieśmiertelni, więc strata życia by ich nie dotyczyła. Muten Roshi też mógłby się w ten sposób bardzo wzmocnić dzięki swojej długowieczności. Ja to rozumiem w taki sposób, że Granola mógł stać się najsilniejszym we wszechświecie, bo smok, w cudzysłowie, i to jest też jakby coś, czego mi nie wytykajcie później, jeśli chodzi o dobór słów, smok mógł przewidzieć przyszłość. I zobaczył, że Granola, trenując przez, ile on tam poświęcił? 150 lat życia bodajże? Trenując przez 150 lat życia, mógłby stać się najsilniejszym we wszechświecie. Dlaczego? Bo jego potencjał mu na to pozwalał. I jeśli teraz mielibyśmy wziąć takiego Roshiego, o którym tutaj wspomniałeś, czy jeśli Roshi trenowałby przez 1000 lat, to mógłby stać się najsilniejszym we wszechświecie? Skoro bierzemy na przykład takiego Goku, który sobie przechodzi Zenkai Boosta, wsadza Namek i nagle z jednego dnia z 90 000 podskakuje do 150 milionów, Roshi myślę, że ma swoje limity. Podam przykład. Wyobraź sobie, że jesteś w pokoju, w którym są gołe ściany. I ktoś ci wchodzi do tego pokoju i mówi, masz 24 godziny na to, żeby się nauczyć chodzić po ścianach. I ty mówisz, no nie ma opcji, przecież nie ma możliwości, żebym po gołej ścianie za pomocą swoich dłoni, no po prostu to jest niemożliwe. I ten gość mówi, no dobra, to w takim razie masz na to 70 lat. Czy to zmienia postać rzeczy? Czy byłbyś w stanie przeskoczyć granicę swojego fizycznego limitu? Ilość czasu w tym przypadku nie ma znaczenia. Granola wygląda na to, że był z rasy, która była w stanie się wzmacniać znacznie bardziej niż zwykli ziemianie. Jeśli chodzi o glindów, tutaj myślę, że można byłoby już postawić większy znak zapytania, czy jest to możliwe, bo widzieliśmy na przykładzie Zamasu, który był glindem, że był on w stanie walczyć z Goku w Super Saiyanie, czy tam w Super Saiyanie 2. Więc to jest na pewno rasa, która ma znacznie większy potencjał niż Ziemianie, chociaż oni też żyją bardzo długo. No ale jeśli bierzemy pod uwagę, że tutaj są, no nie są nieśmiertelni, oni nie są nieśmiertelni. Glindowie nie są nieśmiertelni, po prostu żyją bardzo, bardzo długo. W przypadku glindów musieliby poświęcić naprawdę chyba miliony lat życia, a w przypadku Ziemian sądzę, że to byłoby niemożliwe, po prostu ze względu na ten fizyczny limit. Brelso, cześć Adacho, poza kilkoma dziurami fabularnymi i niedociągnięciami w DB Daima, dodatkowo zawiodło mnie niewykorzystanie długokrótka. Na początku serii wydawało się, że będzie on istotny w tej historii, jednak z każdym odcinkiem był zapominany, a według mnie mogli go wykorzystać jako artefakt ze świata demonów, który w jakiś sposób pojawił się w świecie śmiertelników. Po połączeniu długokrótka z innym przedmiotem dałby jakieś wyjątkowe moce, dzięki którym Goku przyjąłby postać podobną do Sun Wukonga. Poszerzyłoby to lore świata DB i nawiązałoby do inspiracji, czyli wędrówki na zachód. W kolejnych sagach pozostali członkowie drużyny Z mogliby odkryć kolejne artefakty, dzięki czemu już zapomnieni wojownicy otrzymaliby drugie życie. Jednocześnie wyjaśniłoby jakkolwiek pojawienie się formy SSJ-4, która też mogła nawiązać do pierwotnych artów Goku. Taka luźna myśl mnie wzięła. Pozdrowienia i szczęścia życzę. Dziękuję bardzo, Brylso.
ciekawa myśl i też trochę ubolewam nad tym, że ten długokrótek nie był czymś, z czego Goku korzystał podczas ostatniej walki z Gomą. Zwłaszcza ze względu na to, że przed samą transformacją, to chyba było w 17 odcinku, na samym końcu mieliśmy taki kadr, w którym kamera zbliżyła się do długokrótka, długokrótek błysnął dosłownie w świetle, co było sugestią, że może być on ważny w kolejnym odcinku. I ja pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, okej, to jest mocna sugestia, że będzie transformacja, ale będzie ona związana trochę właśnie z tym, co napisałeś, czyli bardziej z Sun Wukongiem i ona będzie małpia, ale nie małpia GT, tylko małpia Sun Wukong. Jeśli mamy tak naprawdę te ziarna Saibamenów, które się okazuje, że pochodzą z Królestwa Demonów, jeśli mamy dużo rzeczy, które pochodzi z Królestwa Demonów, bo jak się okazuje same wszechświaty wzięły się z Królestwa Demonów w świecie Dragon Balla, to dlaczego nie długokrótek? To dlaczego nie długokrótek, skoro długokrótek tak naprawdę jest już artefaktem? Wiadomo, że jego rola została spełniona w klasycznym Dragon Ballu, kiedy wieża Karina została połączona z pałacem Kamiego. Skąd się wziął w takim razie pałac Kamiego? Jeśli mamy tego Kamiego Ziemi, czyli tego strażnika, który jest w jakiejś tam boskiej hierarchii na powiedzmy najniższym poziomie, no to idąc dalej w tej boskiej hierarchii, na samej górze dochodzimy do Kaioshinów, którzy są glindami, którzy oryginalnie pochodzą z Królestwa Demonów, więc dlaczego długokrótek nie może pochodzić z Królestwa Demonów? Uważam, że artefakty w Dragon Ballu, jakieś takie przedmioty, które mogłyby wzmacniać postacie, to nie jest coś jakby niewyobrażalnego. I myślę, że część osób mogłaby na przykład mówić, no nie, no jakimiś tam będziemy się sztuczkami, czy trikami, czy zabawkami posiłkować, żeby osiągnąć większą moc. No ja myślę, że właśnie tak. No czy smocze kule to też nie są artefakty? Nawet same gammy, to jest głupi przykład być może, ale gammy miały te dwa pistoleciki, dzięki którym były w stanie wyprowadzać bardzo silne pociski ki, bo były one w stanie, gammy, ładować te pistoleciki swoją własną energią. I to też było coś, co było trochę powiewem świeżości. Wiadomo, że to była nadal zwykła broń, ale nie do końca zwykła broń. Coś, czego w Dragon Ballu nie widzimy aż tak często. Trunks przecież dysponował swoim mieczem i to też jest ten element, który od razu kojarzy się z Trunksem, więc myślę, że postacie pokroju Yamszy czy ten Shinhana, takie postacie mogłyby mieć jakieś artefakty i chyba najbardziej zależałoby mi na ten Shinhanie ze względu na to, że gość ma trzecie oko i w sumie nic z tym nie jest zrobione. Zajkowski. Nie wiem, czy kiedyś było to poruszane, bo jeżeli tak, to nie było pytania. Zastanawiałem się może, czy szkolenie Merusa nie było związane z planami Zeno na stworzenie całkiem nowego wszechświata. Wiadomo, dużo mówi się o tym, że chciał się on pozbyć źle funkcjonujących wszechświatów, ale czy była kiedyś poruszana kwestia tego, że może miałby ochotę stworzyć całkiem nowy wszechświat? Wiadomo, że może nie teraz, ani w ogóle za czasów naszych bohaterów, ale w przyszłości i dlatego potrzebny był nowy anioł i stąd to szkolenie Merusa. Wróćmy sobie do jednego rozdziału Dragon Ball Super, rozdział 55 o tytule Prawdziwa tożsamość Merusa. Tam jest tak naprawdę odpowiedź na to, dlaczego Merus został wysłany na szkolenie, można tak to powiedzieć, na misję do siódmego wszechświata. Daishinkan mówi tutaj, że wysłał swojego podopiecznego anioła, Merusa, do siódmego wszechświata, żeby ten mógł nauczyć się tego, w jaki sposób funkcjonuje wszechświat, jak wyglądają sprawy w świecie śmiertelników i żeby poszerzył swoją perspektywę. Dodatkowo Daishinkan wspomina o tym jednym prawie aniołów, to jest też dość ciekawe, nie wiem czy wszyscy o tym pamiętacie, że aniołowie mają tak naprawdę jedno prawo, którego muszą się trzymać, czyli to zachowywanie neutralności. Daishinkan wprost mówi, że poza tą jedną rzeczą nie mają żadnych innych restrykcji, ale dołączenie Merusa do Galaktycznego Patrolu na początku, mimo tego, że wydawało się dobrym wyborem, żeby mógł Merus obserwować dobrą stronę wszechświata i cnotę, zakończyło się tym, że wyrobił on w sobie stronniczość. Więc jaki cel miał Daishinkan wysyłając Merusa do siódmego wszechświata, to jest wiadome. Ale dlaczego go tam wysłał? Czy może dlatego, że Merus był gościem, który spośród, zakładam, wielu aniołów albo kilku aniołów, które się uczyły, potrzebował jakichś, powiedzmy, zajęć korekcyjnych i to wysłanie do siódmego wszechświata to były właśnie takie zajęcia korekcyjne? Czy może było to spowodowane tym, że faktycznie są to anioły przygotowywane do objęcia jakiejś większej funkcji? Bo jeśli ja o tym kiedyś mówiłem i teraz w sumie trochę sam się łapię na tym, że głupotę powiedziałem, bo mówiłem o tym, że jest opcja, nie mówię, że tak myślę, ale jest opcja, że Merus mógł być aniołem jednego z tamtych wszechświatów, które zostały kiedyś wymazane, prawda? No bo wiemy, że istniało więcej wszechświatów wcześniej, ale jeśli Daishinkan mówi o nim, że to jest podopieczny, to z jednej strony nie ma to sensu, bo to brzmi jakby Merus był po prostu młodym aniołem, który jeszcze nigdy nie sprawował pieczy nad żadnym wszechświatem, no ale z drugiej strony można byłoby powiedzieć,
idzie na zajęcia korekcyjne, bo był słabym aniołem i przez to jego wszechświat został wyeliminowany. Trudno tutaj stwierdzić, jak miałoby to wyglądać. Osioł pospolity. Pytanie do Koku. Czy Gohan przeszedł Zenkai Boosta podczas walki z Butenksem, ponieważ został wyleczony z ciężkich ran przez Dendiego? Czy zostało to pominięte, bądź swój limit osiągnął jako hybryda Saiyanina i człowieka? Moim zdaniem w tym momencie Zenkai Boosty już nie działały też na Gohana. To, że na Goku i Vegetę to wiadomo, ale Gohan przechodził Zenkai Boosta w fazę Frizy i zakładamy, że on wtedy przeszedł dość mocnego Zenkai Boosta. Wiemy, że on przeszedł dość mocnego Zenkaia, ale jeśli bierzemy pod uwagę, że Piccolo trenował Gohana przez rok i bardzo mocno go często bił i mieliśmy potem trening jeszcze przed przylotem androidów, gdzie Goku i Piccolo trenowali Gohana i zakładam, że Gohan wtedy też był dość często blisko śmierci, tak myślę. Gdyby to był jeszcze trening tylko z Goku, to może nie, ale ze względu na to, że tam też był Piccolo, to zakładam, że Gohan tam parę razy Zenkai Boosta też przeszedł. Być może przechodził też Zenkai Boosta podczas sagi Cella, kiedy trenował w komnacie Ducha i Czasu. Myślę, że w tamtym momencie to już nie miało znaczenia, czy on był leczony, bo oczywiście był on leczony przez Kibito, no i potem też był uleczony przez Dendiego, ale nawet jeśli mielibyśmy zakładać, że Zenkai Boost miałby mu coś dać, to czy to trochę nie wypaczyłoby tej idei formy Ultimate, która ma wydobyć całą moc potencjalną Gohana? Czy Zenkai Boost też by się trochę pod to nie zaliczał? Jeśli Zenkai Boost trochę uwalnia w jakimś sensie ukryty potencjał, to czy forma Ultimate nie powinna wcześniej tego uwolnić? Tak czy inaczej uważam, że po prostu w tym momencie historii na Gohana Zenkai Boost już nie działał. Krasnal. Siema, mam pytania dwa pytania nie dotyczące DB. Chodzisz czasami do kina? Jak tak, to na jakiego typu filmy? Ja ostatnio byłem na projekt Hail Mary i bardzo polecam film. Mój brat dosłownie mi ostatnio pisał o tym filmie. Jesteś drugą osobą, która o tym pisze. Rzadko chodzę, chociaż zabawnie tak się składa, że byłem z Marcią dosłownie tydzień temu. Nie powiem na jakim filmie. Był to trochę wstyd. Sprawa polegała na tym, że z okazji naszej tam rocznicy, która miała miejsce na początku kwietnia, sobie pojechaliśmy do kina i Marcia wybrała film, nie znając tego filmu, nawet nie czytając o czym to jest film, tylko po prostu pojechaliśmy na film, znając jedynie jego tytuł i może aktorów, którzy byli na plakacie. Nie wiedzieliśmy w ogóle o czym to jest. Dlatego nie będę mówił o czym to było, bo był dość słaby. Ale dobrze się bawiłem generalnie. Miałem też zamiar iść na półfinał Ligi Mistrzów do kina. Ale moje plany się zmieniły. Pewnie się domyślacie dlaczego. Grasz aktualnie w jakąś grę fabularną? Czy ostatnia gra, w którą grałeś to RDR 2? I czy grałeś w Oczywiście, że grałem w Wiedźmina 3. Widać, że jesteś Krasnalu nowym widzem. Mówiłem ostatnio, w Potion Craft gram, ale zainstalowałem też Skyrima, także jak przejdę Potion Craft, to myślę, że za Skyrima się wezmę, bo nigdy nie grałem. Janek, najnowszy rozdział One Piece powinien Cię zadowolić. Ja już trochę znam spoilery, w sensie nie wiem do końca o co chodzi, ale wiem, że chodzi o Choppera, okej? Wiem, że chodzi o Choppera, bo coś tam próbowałem znaleźć w internecie i tak mi coś wyskoczyło, ale nieważne. Pytanie do Koku. Ze względu na mój tryb życia i często oglądane Twoje filmy na raty, zastanawiam się, jak to wpływa na statystyki kanału. Czy jeśli obejrzę 30-minutowy film na 2 lub 3 razy, to podbiję statystyki jako osoba, która obejrzała cały film? Czy wręcz przeciwnie, wpłynę na nie negatywnie, jako osoba, która 2 razy wyłączyła film w trakcie? Mam taki tryb życia i trochę postanowienie, że rzadko kiedy spędzam czas na YouTube więcej niż 30 minut ciągiem, chyba że w weekendy. Często się zdarza, że oglądam wtedy najpierw jakiś film, potem Ty wrzucasz coś nowego i zaczynam oglądać nowy film na Twoim kanale, ale będąc w połowie muszę go wyłączyć i zająć się czymś innym i dołączam go oglądać po kilku godzinach. Czy ja Ci wtedy poprawiam statystyki kanału, a co za tym idzie wpływam pozytywnie na Twoje zarobki, których życzę Ci jak największych? Dziękuję. Czy wręcz przeciwnie, mam co włożyć do garnka, także dziękuję. Ale cieszę się, że życzycie mi dobrze. Czy wręcz przeciwnie, psuję statystyki danego filmu? Jeśli to drugie, to postaram się robić tak, że Twoje filmy będę włączał na początku mojego czasu na YouTube. Okej, Janek, bardzo Ci dziękuję za troskę. Doceniam naprawdę to, że próbujesz zoptymalizować swój tryb życia w taki sposób, żeby dorzucić malutką kropelkę do mojego dobra. Natomiast chciałbym, i to kieruję do Was wszystkich, żebyście po prostu robili to, co jest zgodne z Wami. Nie oglądali filmów ze względu na to, że robicie to dla kogoś, albo że wyłączacie, albo nie wiem. Ja oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście, nie wiem, zostawiali lajki pod filmami, żebyście zostawiali komentarze, żebyście oglądali do końca, ze względu na to, że po prostu zależy mi na tym, żebyście oglądali i cieszyli się filmami, które dla Was przygotowuję. Natomiast
nie chciałbym, żeby było tak, że ktoś robi tak jak Janek tutaj, że musi swoje postanowienie łamać dlatego, żeby obejrzeć jeden film w całości. Tak się składa, że ten algorytm YouTube'a jest czymś, co wydaje mi się, że raz na dosłownie pół roku się zmienia i mi trudno śledzić te nowości, w zasadzie nawet nie śledzę tych nowości na bieżąco, ale z tego co wiem, to jeśli obejrzysz powiedzmy półgodzinny film na 3 razy po 10 minut, to dla YouTube'a najważniejsze jest to, że do niego wróciłeś i że go obejrzałeś do końca, więc możesz robić tak cały czas. Natomiast jeśli mógłbym podnieść paluszek, proszę pani, mogę coś powiedzieć? Dziękuję. Jedną rzecz chcę tylko wtrącić. Czasem widzę osoby, które, jak wy wiecie, ja na swoim kanale widzę komentarze chronologicznie, więc nawet jak one są pod różnymi filmami, to widzę po prostu najnowsze komentarze. I widzę czasem osoby, które wiem, że chcą dobrze, ale piszą pod 3, 4, 5 filmami, jeden po drugim, minuta po minucie, komentarz dla zasięgu, wchodzi na inny film, komentarz dla zasięgu, wchodzi pod inny film, komentarz dla zasięgu i tak parę razy. I ja sobie myślę, kolego, dziękuję Ci bardzo, że zostawiasz komentarze dla zasięgu, ale obejrzałeś 5 filmów, każdy po 10 sekund i YouTube potem widzi, że Ty obejrzałeś 10 sekund i po 10 sekundach wyłączyłeś. I YouTube sobie myśli, okej, czyli ten film jest tak chujowy, że nawet 10 sekund nie wytrzymał. Ja już wiem, że to, co mówię, tak naprawdę trafi do procenta osób oglądających moje filmy, więc nawet jeśli miałbym wszystkich Was przekonać, a nie przekonam Was wszystkich, to jesteście kroplą w morzu, więc reszta osób i tak będzie robić po swojemu, ale doceniam to naprawdę, że chcecie pomóc. Być może właśnie tak jest, że kropla drąży skałę, być może właśnie Janek czy ktoś inny oglądając film do końca sprawia, że ten film jest przez YouTube'a polecany bardziej, ale z algorytmem się nie wygra. Ja Wam życia nie ułożę i nawet nie chcę Wam układać, po prostu wrzucam filmy i mam nadzieję, że Wam się będą podobać i to tyle. I że obejrzy je więcej niż 5 osób, okej. Mr. Sandwich. Koku, rewatchując, czyli oglądając ponownie Dragon Balla, naszła mnie konsternacja, która już dawno miała mnóstwo teorii i chyba żadnego potwierdzenia. Mianowicie, dlaczego androidy różniły się aż tak bardzo w liniach czasowych? Jak Trunks zauważył, w jego linii były słabsze i łagodniejsze. Moim zdaniem to jest mit. I trochę o tym pomyślałem, bo jest oczywiście powiedziane to wprost w mandze, że Trunks te androidy, które tutaj widział w naszej linii czasowej, określa mianem silniejszych. A w zasadzie inaczej, że mówi, że z tymi swoimi nie miał aż tak dużych problemów, że mógł z nimi walczyć w miarę na równi. Ale zobaczmy, jak to wyglądało w mandze, zwłaszcza w tym rozdziale specjalnym, kiedy mamy rok od jednego starcia z androidami z przyszłości do drugiego starcia. Gohan SSJ mówi, że wchodzę tutaj w ciebie teraz jak w masło, trenowałem, rok temu byłem słabszy, teraz jestem silniejszy i Android 17 mówi, tak się składa, że ja nawet wtedy nie używałem połowy mojej mocy. I następne co widzimy to Gohan, który jest rozpłaszczony na ziemi, nie? Ale idziemy jeszcze dalej. Mija kilka lat i widzimy Trunksa już tam 17-letniego bodajże, nie pamiętam ile on tam dokładnie miał lat, i mówi, że jestem teraz pewny, że mogę pokonać androidy. Mimo tego, że w tym momencie, kiedy Gohan umierał, Trunks był nieprzytomny, więc nie widział dokładnie z jaką mocą androidy pokonały Gohana. I Trunks mówi, okej, teraz jestem pewny, że z nimi wygram. Na co Bulma mówi, jesteś pewien, że jesteś silniejszy niż Gohan wtedy? Przecież te androidy zabiły Gohana 3 lata temu. No a Trunks mówi, że jestem pewien, mogę to zrobić! I następne co widzimy to Trunks leżący w szpitalu, który mówi, nie wiem jakim cudem przeżyłem. Zawiodła taktyka, nie ma już w Europie słabych drużyn, postaramy się podnieść i gramy do końca sezonu, tak. Dlaczego uważam, że to mit? Androidy nie wykorzystywały pełnej mocy w linii czasowej Trunksa. Dlatego Trunks nie widział ich pełnej mocy. Androidy nie miały ki. Trunks nie mógł zbadać ich ki i oszacować na bazie ich ki, ile tam jeszcze one ukrywają. Jak androidy nie pokazały pełnej mocy, to Trunks nie znał tej pełnej mocy. A one się bawiły i z ludźmi, i ze światem, i ze wszystkim, co tam się działo. One się po prostu bawiły, znęcały prawdopodobnie nad Trunksem, dając mu fałszywą nadzieję. Je to bawiło. Więc w momencie, w którym androidy w tej już naszej linii czasowej musiały pokazać więcej mocy, bo na przykład walczyły z Super Vegetą, który 3 lata się przygotowywał specjalnie pod androidy, naturalnie pokazały więcej mocy, więc Trunks jak to widział mówił, dlaczego one są takie silne? Nie, one są takie same, tylko że te twoje po prostu nie musiały pokazywać tej mocy. Tak myślę. Chociaż jest jeszcze teoria tycząca się tego, że androidy w tamtej linii czasowej od razu zabiły Zero, a tutaj Zero je obudził,
potem je uśpił, modyfikował i dopiero za drugim razem, jak już były silniejsze, to Zero został przez nie zabity. Tylko że to mi się gryzie w głowie ze względu na to, że w przypadku androidów z tym modelem z nieskończoną energią, to było tak, że im więcej kontroli jest nad androidem, tym jest on słabszy. A tutaj było tak, że one miały się wzmocnić, więc ta kontrola nad nimi byłaby mniejsza, co by się wykluczało z tym, co Zero chciał zrobić, bo one się mu sprzeciwiały i Zero dlatego je uśpił i miałby jeszcze je wzmocnić, żeby sprzeciwiały mu się jeszcze bardziej, to nie ma sensu. Więc myślę, że po prostu one miały taką samą moc, tylko że tamtego nie pokazywały. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, proszę, zostawcie lajka, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie na temat dzisiejszych przemyśleń. Być może macie jakieś dodatkowe kontry na to, co dzisiaj mówiłem. Jeśli tak, w następnym odcinku postaram się Wam dać eratę i oczywiście też zachęcam do tego, żebyście pisali kolejne pytania, kolejne komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie, miłego dnia Wam życzę i zachęcam jeszcze raz. W zasadzie już teraz Was zapraszam na openingi kart i na skrót sagi Super Hero, i w sobotę na Naruto, i w niedzielę na ogłoszenia. W poniedziałek oczywiście na kanale pojawi się film z podsumowaniem tych wszystkich rzeczy, więc niedługo się będzie dużo działo, ale to tak jak mówię, w dużej mierze robię to dla Waszej rozrywki, także mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Dzięki za oglądanie. Dziana!